Witam. Dziś powiemy o restrykcjach. Po założeniu planu zaawansowanego należy dodać restrykcje. Są to warunki, które muszą zostać spełnione, aby zlecenie na giełdzie zostało wystawione. W tym filmie omówimy ustawienia ogólne. Jak widać, mamy restrykcje na kupno, jak i na sprzedaż kryptowaluty. Po utworzeniu nowego planu domyślnie nie są ustawione żadne restrykcje, więc bot nie będzie wykonywał żadnych transakcji. Klikamy więc Dodaj nową restrykcję. Omówmy najpierw dwie podstawowe. Zawsze kup i zawsze sprzedaj. Jeśli chcemy, aby bot zakupił kryptowalutę od razu, bez względu na cenę, klikamy Zawsze kupuj, a następnie Dodaj. Jak widzimy, restrykcja została poprawnie dodana i teraz po aktywowaniu planu bot będzie wykonywał transakcję kupna w ustawionym interwale czasowym. Aby usunąć tę restrykcję, należy kliknąć w krzyżyk. Jeśli analogicznie dla sprzedaży ustawimy Zawsze sprzedawaj, to oferta zostanie wystawiona w momencie, gdy cena pozwoli na sprzedaż po uzyskaniu ustawionego w planie zysku z transakcji, bez względu na inne warunki. Omówmy sobie pozostałe restrykcje. Pojawiają się tutaj takie pojęcia jak bid i ask. Jeśli wejdziecie sobie na giełdę i zobaczycie notowania, zauważycie tam dwie wartości. Bid, czyli oferta kupna, jest to wartość, po której ktoś chce kupić kryptowalutę, oraz ask, czyli oferty sprzedaży, wartość, po której ktoś chce sprzedać kryptowalutę. Te dwie wartości zazwyczaj różnią się od siebie, gdyż obie strony chcą dokonać transakcji po najlepszych dla siebie warunkach. Różnica pomiędzy tymi wartościami jest nazywana spreadem. W ogólnych ustawieniach możemy ustawić, aby bot kupował kryptowalutę powyżej bądź poniżej jakiejś konkretnej wartości. W tym miejscu widzimy kurs danej kryptowaluty. W tym przypadku jest to cena Ethereum wyrażona w dolarach. Dla przykładu, jeśli uważamy, że nie opłaca się kupować Ethereum po cenie wyższej od $650, wpisujemy w pole najlepsze bid mniejsze od 650. Więc gdy oferty zakupu przekroczą wartość 650, nasza oferta nie będzie już wystawiana. Natomiast jeżeli zauważymy na wykresie jakiś opór i złym pomysłem jest kupowanie po jego przebiciu, możemy się zabezpieczyć, aby bot nie kupował kryptowaluty poniżej tego oporu. W takim wypadku wpisujemy taką wartość w polu najlepszy bid większy niż. Poniżej możemy ustawić, aby bot kupował kryptowaluty tylko jeśli spread jest większy bądź mniejszy od jakiejś procentowej różnicy między najlepszą ofertą kupna i najlepszą ofertą sprzedaży. Możemy tę wartość również wyrazić w walucie bazowej, czyli jako różnicę tych dwóch wartości. W tym przypadku w Tetherze, czyli w USDT. Jeśli w tym miejscu wpiszemy 1, bot zleci transakcję kupna, jeśli różnica pomiędzy kupnem a sprzedażą Ethereum będzie mniejsza niż $1. Średnia oraz średnia ważona ask i bid jest to wartość pobrana z ostatnich 10 najlepszych transakcji i może posłużyć do precyzyjnego dobierania parametrów w czasie niskich wahań kursu. Klikamy Dodaj restrykcję. Identycznie dodaje się restrykcje na sprzedaż, lecz w tym przypadku zamiast bidów będziemy wykorzystywali przede wszystkim aski, czyli wartości ofert sprzedaży. Narzędzie AT Systems umożliwia nam ustawienie jednocześnie zleceń oczekujących, takich jak Take Profit oraz Stop Loss, bez wymogu blokowania środków dla jednej z tych opcji. Załóżmy, że zakupiliśmy Ethereum po cenie $600. Chcemy zrealizować zysk na poziomie 650, więc w polu najlepsze ask większe niż wpisujemy wartość 650. Obecnie bot nie sprzeda kryptowaluty po niższej cenie niż została ona zakupiona. Ta opcja zostanie dodana w przyszłości. Można natomiast ustawić zlecenie Stop Loss w momencie, kiedy kryptowaluty przewyższają cenę kupna. Załóżmy, że kupiliśmy Ethereum po cenie 600, wzrosła do 650 i chcemy zabezpieczyć się przed spadkiem, sprzedając Ethereum w momencie, kiedy cena spadnie poniżej 620. Więc w polu najlepsze ask mniejsze niż wpisujemy 620. Parametry bardziej zaawansowane przedstawię w kolejnym filmie.